Cześć. My dzisiaj jesteśmy na takiej inwestycji, gdzie powstaje staw kąpielowy, taki dosyć duży staw kąpielowy, około 350-400 metrów. I co ciekawe, ten staw powstaje w ogrodzie biocenotycznym. On ma też taki właśnie charakter bardzo naturalistyczny. No i pokażemy dzisiaj i omówimy taki ogród i taki staw. Zakładając ogród biocenotyczny, dowiązujemy się do siedlisk, które po części tworzymy na nowo. Znaczy, generalnie dowiązujemy się do tego, co tutaj jest, do miejsca zastanego. Dalej, wykorzystując materiał z budowy typu piasek, mniej lub bardziej żyzna gleba. Tutaj mamy... Tak, tutaj zobaczcie, akurat był kopany staw i zobaczcie, tutaj mamy, będzie pod słońce, ale zobaczcie, mamy potężną ilość piachu i on będzie wykorzystany. Tam już przejdziemy tam zaraz, zresztą chodźmy, Marcin, mów. Tak. Idziemy. Generalnie ogrody biocenotyczne jest to odwrotność zakładania normalnych ogrodów. Nie użyźniamy gleby, odżyźniamy glebę. Im gorsza gleba, tym lepiej udają się ogrody biocenotyczne, które generalnie tworzymy z wysiewów. Robimy roślinność inicjalną, a odwrotność polega, że normalny ogrodnik by to użyźnił, położyłby nawadnianie i tak dalej, czyli dokładnie postępujemy w kierunku odwrotnym, co często prowadzi do konfliktów z firmami wykonawczymi, które twierdzą, że nie mamy równo pod sufitem, krótko mówiąc. Ale... A mamy? Mamy? No może nie mamy, ale jest praktyka zakładania ogrodów takich biocenotycznych, to jest wiele lat, to są od, nie wiem, od drugiej połowy XIX wieku i zaczęto eksperymentować w tym kierunku. Nie będę teraz robił wykładu, kto, kiedy, jaki projektant z tym zaczął. W każdym razie jest to historia bardzo, że tak powiem, no nie w Polsce, ale generalnie jest znana i tego typu założenia są cały czas tworzone. Ich zaletą jest to, że lepiej znoszą braki opadów, zmiany klimatyczne. Na tym tutaj zrobimy wydmę piaskową. No w tej chwili taki jest też trend, powstają tak zwane ogrody preriowe i w ogóle mamy adaptację do zmian klimatu. Taki ogród tutaj, zobaczcie, to znaczy zrobimy też z drona, puścimy, to zobaczycie, jak to wygląda. To jest dosyć rozległy teren, taka, powiedzmy, nawet porzucone pole niezbyt dobrej jakości, jakaś, nie wiem, 5., 6. klasa. W otoczeniu lasu, a więc tutaj tworzeniu takiego ogrodu francuskiego formalnego jest bez sensu, prawda? Nawet tworzenie trawników, które wymagają podlewania, koszenia, też jest bez sensu. Tutaj inwestor po prostu jest świadomy i wie, że taki ogród biocenotyczny jest w stanie po prostu ułatwić mu później pielęgnację, no i też wpisuje się w jego założenie. Dodam jeszcze 2 słowa, więc będziemy starali się odtworzyć strefę przejściową lasu. Tu dosadzimy wiele krzewów, po prostu ten las widać, że jest przecięty. Musi się pojawić następne zbiorowiska, tak żeby rozmyć tą granicę lasu, czyli tak zwane ekotony musimy wprowadzić. Te ekotony wyprowadzimy też z powrotem do ogrodu. Tu szereg gatunków drzew się pojawi i to na bazie tego, co w tym lesie naturalnie rośnie. Raczej nie będziemy starali się tu wprowadzać historii jakichś egzotycznych. I tak jak mówimy, tutaj mamy wydmę, która musi być sucha. Dokładnie, i to też jest kwestia tego, jak to zostało zaprojektowane, czyli wiemy, że mamy sporo piachu. Piach jest z wykopu, więc nie robimy żadnych ruchów. Tutaj zobaczcie ten piach z wykopu stawu kąpielowego, a więc powstał pomysł na wydmę i przejdziemy zaraz, omówimy sobie tą wydmę. No i tu zobaczcie, z tego piachu powstała nam taka wydma. No i Marcin, powiedz, jakie tu są założenia projektowe? Generalnie będziemy w znacznym stopniu pracowali tutaj wysiewami i to mieszankami, które są przygotowane do tak bardzo ubogich siedlisk. Będziemy mogli tutaj niektóre miejsca
trochę zakwasić, a w niektórych wprowadzić trochę wapienia, żeby uzyskać różnorodne zbiorowiska. I całość stawiamy, my tylko zaczynamy pewien proces, my nie urządzamy, że tak powiem, ogrodu, nie modelujemy go, nie wypełniamy go, nie wiem, nie meblujemy go po prostu, tylko zaczynamy pewien proces. I tutaj liczymy się. Dokładnie. Stwarzamy siedliska, które będą gdzieś tam za chwilę żyły swoim życiem, wspieramy je na początku. Także zobaczcie, tutaj będzie taka wyspa z piachu. Tam dalej, tak jak Marcin mówił, powstanie ekoton, taki, no w tej chwili też jest ekoton, ale brzydki. Będzie to taki ekoton, który troszkę rozmyje krawędź tej działki. Tutaj mamy też niektórzy się posługują takimi określeniami jak zapożyczony krajobraz, a więc korzystamy z tego lasu, który tam jest z tyłu. Sam staw też jest dosyć organiczny i za chwilę przejdziemy i omówimy staw. To jest taka początkowa faza. Mamy już wykopaną i wytyczoną nieckę kąpielową. Staw jest zaizolowany. Tutaj to jest w ogóle staw typu trzeciego, tak? Taki standardowy staw typu trzeciego. Zobaczcie, że niecka kąpielowa, to też z drona będzie widać, jest owalna. Także taka bardzo naturalistyczna forma z tego wyjdzie. Tutaj mamy miejsce na komory filtracyjne, no i generalnie cały pas strefy regeneracyjnej, czyli zaczynamy filtrem mineralno-roślinnym i hydrobotanicznym. Tak to wygląda. Zobaczcie tutaj. Tam mamy, zaraz przejdziemy, mamy materiał filtracyjny, który będzie używany do budowy staw. No i zobaczcie, to jest kaksit. My na takie budowy duże, gdzie tego jest sporo, zalecamy po prostu mieszanie substratów na miejscu. I tam jest taka baza frakcji 2,8. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy kolejne składowe takiego złoża. To wszystko jest dobrane pod względem jakości wody. Pamiętajcie, że jakość wody jest zawsze wyznacznikiem tego, co będzie się w takim złożu znajdowało. Złoże też jest złożem dobranym pod kątem porowatości, sorpcji. Zobaczcie, różnego rodzaju materiały, które będą mieszane na miejscu. Zobaczcie, jeszcze pokażemy materiał do budowy stref hydrobotanicznych i to jest tak zwana bariera, czyli kaksit B. Służy to temu, by strefy, gdzie sadzone są rośliny takie jak lilie, oddzielić od toni wodnej. One potrzebują zupełnie innych warunków środowiskowych. Czyli ich korzenie, tak? Tak. Ten substrat, w którym one rosną, powinien być oddzielony od toni wodnej, dlatego że one potrzebują redoksu poniżej 250, czyli potrzebują środowiska beztlenowego. I to jest materiał, który jest rozsypywany na złoże po to, by zapewnić. Dokładnie. Dzięki temu te nasze stawy w ciągu, nie wiem, jednego sezonu, 2 sezonów bardzo silnie zarastają liliami. To jest właśnie taka metoda robienia. No i sadzenie w żwirze jest bezsensem po prostu. No jeżeli chodzi o lilię, tak, bo rośliny szuwarowe spokojnie rosną w takim zwykłym kruszywie. No i zobaczcie, komora filtracyjna, która też przyjeżdża na budowę już gotowa. Ona jest wstawiona, ona jest przygotowana do wstawienia do stawu. Także wszystko jest przemyślane. Mamy też tutaj standardowe jak gdyby przejścia, nie trzeba niczego szukać, kombinować. Kwestia wstawienia w odpowiednie miejsce. Dobra, to chyba wszystko z takiej budowy. Ogrody biocenotyczne, bardzo fajne, szczególnie przy dużych działkach. No i zapraszamy do współpracy, prawda? Dzięki bardzo. Na razie.